Cześć. Każdy, kto zna Renault Laguna trzeciej generacji, wie, że jest to wdzięczny samochodzik, jednakże nie jest on pozbawiony wad. Jedną z takich wad jest jakość materiałów we wnętrzu samochodu. Pomimo iż design w środku jest nienaganny, to plastiki, z którego został wykonany, pozostawiają wiele do życzenia. Można by powiedzieć, że na swój sposób przemawiają do nas. Zresztą sami posłuchajcie. Właśnie tak przemawia do nas tunel środkowy wraz z podłokietnikiem, gdy na fotelu kierowcy próbuje wygodnie usadowić się prawie 100-kilogramowy mężczyzna. Teraz porównajmy zachowanie tego samego tunela środkowego w Renault Laguna drugiej generacji. Podłokietnik milczy. Jedyną rzeczą, która do nas przemawia, jest łączenie tunela środkowego z zaczytnikiem kart i popielniczką. Trzeba mu jednak wybaczyć, bo jest to samochód z 17-letnim doświadczeniem. Wróćmy jednak do Laguny 3 i spróbujmy coś z tym zrobić. Otwieram podłokietnik i demontuję osłonę zawiasu, podważając ją palcem i odbezpieczając ją z zatrzasku przy tunelu środkowym. Następnie, rozszerzając plastik, uwalniam z zaczepów przy podłokietniku. To są właśnie te 4 uchwyty, które trzymały osłonę zawiasu. Pod osłoną znajdują się 3 łatwo dostępne wkręty, które odkręcam torksem T20. I już po chwili cały podłokietnik mam uwolniony. W tym miejscu widzimy, że podłokietnik wygniata tunel środkowy, co na pewno też powoduje trzeszczenie. W przyszłości w tym miejscu na podłokietniku planuję podkleić jakieś gumeczki. Przejdźmy jednak do samej pokrywy podłokietnika. Teraz rozdzielę dolną plastikową część podłokietnika od górnej, tej ze skórzanym poszyciem. Obie te części są ze sobą połączone 8 zatrzaskami, które bardzo mocno zespalają całość. Najpierw jeden podważyłem śrubokrętem, a gdy ten odpuścił, wsadziłem palec pomiędzy górną i dolną część, aby zatrzask znowu się nie zatrzasnął. Wtedy przeszedłem do zatrzasku po drugiej stronie i zrobiłem to samo. Gdy odpuścił drugi zatrzask, mogłem wyjąć palec, bo naprężenie materiału zelżało i dolna część nie miała już ochoty zapiąć się z powrotem. Teraz ponownie użyję swoich sprytnych palców, aby rozdzielić obydwie części podłokietnika.
Wszystkie zatrzaski zostały uwolnione, więc mogę swobodnie pozbyć się dolnej części. Jak widzicie, gdy obydwa te elementy występują osobno, nie wydają żadnych dźwięków, więc całą winę ponosi ich łączenie. To jest właśnie tych 8 zatrzasków, które musimy pokonać, zanim dotrzemy do wnętrza podłokietnika. A we wnętrzu podłokietnika znajdziemy zawias wraz z zatrzaskiem w pozycji otwartej oraz ten biały element, który jest spowalniaczem lub, jak kto woli, amortyzatorem pneumatycznym. Chcąc pozbyć się drażniących mnie dźwięków, poszedłem po najmniejsze linii oporu i użyłem zwykłego smaru w miejscach, które obydwie te części mogły się ze sobą stykać, czyli na wszystkich zatrzaskach i kilku wypustkach, jak się później okaże, skutecznie eliminując trzeszczenie. Korzystając z okazji, że podłokietnik był już rozłożony, przesmarowałem też przycisk i zamek odblokowujący. Po czym przeszedłem do przesmarowania dolnej części. Samo złożenie podłokietnika to już formalność. Wystarczy trafić na wszystkie zatrzaski i ścisnąć je mocno ze sobą. Po złożeniu podłokietnika miłe zaskoczenie, bo ucichły wszystkie trzeszczenia. Słychać tylko przyjemne skrzypienie skóry na krawędziach.
Więc idę do samochodu i montuję go z powrotem na 3 wkręty T20. Tym sposobem nie wyeliminowałem wszystkich nieprzyjemnych dźwięków z wnętrza samochodu, ale już jest w nim dużo przyjemniej, a będzie okazja do nakręcenia kolejnego filmu o wyciszeniu tunela środkowego. Jeżeli film Wam się podobał, klikajcie lajki i polecajcie kanał znajomym. W tym miejscu możecie zasubskrybować mój kanał, tutaj przeniesiecie się na kanał Miśka Staszica, a tutaj na kanał Rysiuncia. Pozdrawiam i życzę dobrej zabawy przy Waszych lagunkach. Cześć!